Zdarzyło Ci się coś usunąć w Canwie i to tak zupełnie przez przypadek i przez to przeżyłeś kilka chwil grozy? Kurczę, gdzie jest kosz? Gdzie jest moja praca? Cały projekt poszedł do kosza. Kurde, no, tyle roboty, tyle godzin, tyle minut zmarnowane. Spokojnie. Dziś rozwiążemy zagadkę wspólnie, gdzie znajduje się w tej chwili kosz, ponieważ kosz w Canwie nadal jest, tyle tylko, że tak jak każda dobra gospodyni, Canva też postanowiła nie trzymać go na wierzchu. I dlatego też w dzisiejszym filmie pokażę Ci, gdzie go znaleźć, co się w nim dzieje i jak uratować usunięte projekty. Cześć, z tej strony Iza. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Na tym kanale staram się przybliżyć Ci i pokazać, że Canva wcale nie jest taka straszna, gdzie pokazuję, jak można zupełnie bez stresu i bez żadnej spiny i całkowicie od podstaw ogarnąć ją. Czyli ogarnąć zarówno grafikę, ogarnąć jakieś triki, no tak właściwie to ogarnąć całą Canwę. Temat, który dzisiaj się pojawi w filmie, pojawia się zaskakująco często. Ja nawet nie zdawałam sobie sprawy, że po ostatnich zmianach tak dużo ludzi ma problem z tym, gdzie jest kosz w Canwie. No i dlatego też dzisiaj postanowiłam pokazać Wam, gdzie jest ten kosz, ile macie miejsca w tym koszu, w ogóle w Canwie, ile macie miejsca tak naprawdę na przechowywanie swoich projektów, jak można odzyskać z tego kosza usunięte projekty, które usunęłaś przypadkiem, czy też specjalnie, ale potem zmieniłaś zdanie. Pokażę Ci to wszystko krok po kroku i na końcu dam Ci taki mały tip, który sama stosuję, który mi bardzo, ale to bardzo ułatwia życie, szczególnie wtedy, kiedy robisz dużo projektów. Tak więc zapraszam do laptopa. Znajdujemy się na stronie głównej Canwy i żeby tutaj się dostać, trzeba wpisać w wyszukiwarkę www.canva.com i następnie należy się zalogować do Canwy, jeżeli już posiadasz konto. Jeżeli go nie masz, trzeba się zarejestrować. Jak to zrobić, pokazuję w jednym z moich wcześniejszych filmików. No i dobra, dzisiaj chciałam powiedzieć Wam dosłownie kilka zdań na temat kosza, który do niedawna jeszcze znajdował się tutaj na dole, był na wierzchu. Natomiast po ostatnich zmianach wyglądu strony głównej w Canwie ten kosz został ukryty. Czyli Canva zrobiła dokładnie to samo, co my robimy w domach. Czyli kosz jest z reguły u nas schowany w szafce. No i tutaj powiedzmy nie w szafce, ale też nie jest na wierzchu, ale jest do niego bardzo łatwy dostęp. Więc dobra, żeby nie przyciągać, najpierw pokażę Ci, jak znaleźć kosz z poziomu projektu, a potem pokażę Ci, jak znaleźć kosz i jak ja, że tak powiem, obsługuję ten kosz z poziomu strony głównej. Więc wejdziemy sobie do projektu. No i dobra, mamy tutaj sobie projekt. No i czasami zdarza się tak, że coś człowiek chce usunąć. Więc wtedy, żeby znaleźć ten projekt, po prostu tutaj znajdują się 3 paseczki, 3 kreseczki, może tak, po lewej stronie, bo tego nie dodałam. I jak na nie klikniemy, voilà, mamy kosz. Pokazuje nam się po prostu nasz kosz. I to jest tak, wiecie, tak, że tak powiem, gwoli ciekawości, żebyście też wiedzieli, że z poziomu projektu też można go odnaleźć. Natomiast mi najbardziej zależy na pokazaniu Wam, gdzie znajduje się ten kosz z poziomu strony głównej, ponieważ ja osobiście bardzo często, a właściwie nawet nie bardzo często, a no w 99% przypadków, jeżeli usuwam jakiekolwiek projekty, to usuwam je właśnie ze strony głównej. Dlatego, że tutaj mam wszystkie te projekty, ja dobrze widzę, co jest, pamiętam, one są z reguły podpisywane tytułami, bo już teraz staram się pamiętać o tym, żeby im tytuły nadawać. No i je po prostu usuwam. Co tu zrobić, żeby usunąć te projekty? Więc mamy dwie możliwości. Albo będziemy każdy jeden projekt usuwać ręcznie, czyli najeżdżamy myszką na projekt, klikamy 3 kropeczki i przenieść do kosza. Ewentualnie możemy też zrobić tak, że zaznaczamy tutaj, przeskoczył mi projekt, zaznaczamy tutaj te kwadraciki, załóżmy i możemy, jak widzicie, mam 3 wybrane projekty, te 3 wybrane projekty albo przenieść do innego folderu, albo usunąć je wszystkie 3 na raz. Ja nie chcę tych usuwać, chcę usunąć tylko ten jeden, więc ja sobie po prostu usunę go ręcznie, czyli przenieść do kosza. Dobra,
Jak widzicie, tutaj pojawił się komunikat, że projekt został przeniesiony do kosza i jeszcze w tej chwili możemy tą operację cofnąć poprzez kliknięcie tego przycisku. Widzicie? I projekt nam powrócił. No ale dobra, ja chcę go usunąć, bo on jest mi niepotrzebny, więc go przenoszę do kosza. Tutaj jest tylko informacja, że element się przeniósł. No i teraz pokażę Wam, co w tym koszu jest, jak tym koszem zarządzać, że tak powiem. No po prostu pokażę Wam to, co ja z nim zrobię, co ja z nim robię i to, co na jego temat wiem i myślę, że dla Was to będzie bardzo, bardzo przydatne. No więc dobrze. Weszłam sobie tutaj, gdzie znajduje się ten kosz, wchodzę następnie do kosza, jak to tak można nazwać, ale powiedzmy, że dobra. No i najważniejszą, pierwszą rzeczą, która jest, to jest komunikat, który tutaj widzisz, który nam się wyświetla od razu, czyli że tutaj właśnie w tym koszu znajdują się wszystkie projekty, które żeśmy usunęli i kosz przechowuje te rzeczy przez 30 dni. Po tych 30 dniach te wszystkie elementy, które w nim się znajdują, zostają trwale i bezpowrotnie usunięte. No i to trwale i bezpowrotnie to są takie słowa klucze, dlatego że po tych 30 dniach, jak Canva nam automatycznie je z tego kosza usunie, my już nie będziemy w żaden sposób w stanie tych projektów przywrócić. Więc jeżeli z jakiegoś powodu będziesz chciała, czy będziesz chciał ten projekt z powrotem mieć u siebie, na przykład tak jak ja się zdecydowałam, że jednak te kiciory chcę mieć z powrotem, to wchodzę tutaj na ten projekt, następnie klikam 3 kropeczki i pojawia mi się tytuł projektu, przywróć do kosza i usuń z kosza. Teraz Wam powiem, co to jest to przywróć, natomiast usuń z kosza za chwilę do tego wrócimy. No więc chcę ten projekt przywrócić, więc klikam sobie przywróć. Zobacz, on mi znikł tutaj z kosza i wrócił mi na stronę główną. Czyli jest z powrotem w tym miejscu, z którego go usunęłam. Tak. No i teraz przejdźmy sobie z powrotem do kosza. Pokażę Wam, o co chodzi z tą drugą opcją, która tutaj jest, czyli jak klikam te 3 kropeczki, jest usuń do kosza. Znaczy usuń z kosza, przepraszam. To jest funkcja, która pozwala Ci się pozbyć wszystkich projektów, które znajdują się w tym koszu przed upływem tych 30 dni. Dlatego, że Canva dopiero, tak jak mówiłam wcześniej, po 30 dniach je usuwa. Ty możesz zrobić to wcześniej. Czy jest to funkcja przydatna? Zależy. W moim przypadku jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ ja z Canvy bardzo dużo korzystam, tworzę bardzo dużo różnych projektów i powiem Wam, że przepełniony kosz może spowodować to, że nie będziemy mieli już miejsca na swoje projekty, takie, które chcemy zachować w Canwie. Dlatego, że każdy użytkownik, który ma darmową Canwę, ma do swojej dyspozycji 5 giga pojemności dysku, na którym może zapisywać swoje projekty i do tych projektów również wchodzi kosz. Natomiast użytkownicy Canvy Pro mają 1 terabajt. No i ja mogę Wam powiedzieć ze swojego własnego doświadczenia, że ja jestem takim strasznym chomikiem i ja bardzo lubię trzymać te wszystkie projekty, które czy usunęłam z Canvy, czy jakieś stare filmiki, jakieś grafiki, które potworzyłam wcześniej, bo może mi się jeszcze przydadzą. I tym sposobem ja mam zawalone całe dyski w laptopie, mam zawalony Google Dysk, mam zawalony dysk w telefonie, no i tutaj w Canwie też bym miała, gdybym nie robiła jednej rzeczy. A mianowicie ja sobie ustawiłam przypomnienie w telefonie i raz w tygodniu telefon mi wyświetla komunikat po prostu opróżnij kosz w Canwie. No i ja ten raz w tygodniu siadam, poświęcam na to, nie wiem, 10 czy 15 minut i czyszczę sobie ten kosz. Pewnie zapytacie się, dlaczego 10 czy 15 minut. No to już Wam mówię. I to jest właśnie taki, tak, to jest taki właśnie minus właściwie tego kosza, brak tej funkcji. Każdy jeden element, który mamy w koszu, możemy usuwać pojedynczo. I tak jak na stronie głównej pokazywałam Wam, że możemy te projekty zaznaczyć, tutaj się pokazywał taki kwadracik, prawda, który zaznaczaliśmy ptaszkami i mogliśmy zaznaczyć kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt projektów, żeby je przenieść do innego folderu, czy też je po prostu zbiorczo usunąć. Tak niestety w koszu nie mamy takiej opcji. I każdy jeden projekt, ale to dosłownie każdy jeden, usuwamy pojedynczo. I co jest ważne, usunięcie w ten sposób, poprzez te 3 kropki i usuń z kosza, daje nam dokładnie ten sam efekt,
co robi Canva po 30 dniach. Czyli usuwamy trwale i bezpowrotnie. Więc nim sam podejmiesz decyzję, że usuwam, musisz mieć 100% pewność, że nie chcesz do tego projektu wrócić. Jeżeli nie jesteś pewien, proponuję Ci to zostawić, no i czekać na te 30 dni, aż Canva sama go, że tak powiem, usunie, a Ty będziesz miała czas na zastanowienie się. Ale jeżeli, tak jak mówię, robisz tak jak ja i robisz dużo projektów, szczególnie filmików, bo filmiki są dosyć ciężkie, znaczy w sensie takim, że zajmują dużo miejsca na dysku, to proponuję Ci jednak ten kosz czyścić regularnie. Może nie musisz robić tego tak często jak ja, czyli nie wiem, raz na tydzień, może wystarczy Ci raz na 2 tygodnie, a może raz na miesiąc. No to wszystko zależy od tego, jak często korzystasz z Canvy. Ale ważne jest, żeby ten kosz jednak był wyczyszczony, tak? No, żeby właśnie nie okazało się, że kiedyś zrobisz jakiś ekstra gigantyczny, super wow projekt i Canva Ci go nie zapisze, bo już niestety nie będzie miała gdzie. Bo miałaby, bo projektów masz nie za dużo, ale nie ma, bo kosz masz przepełniony. No i wtedy będzie taki mały ząg, który troszkę zaboli, nie? No, tak więc dlatego ja sobie ustawiam to przypomnienie i to jest właśnie taki, który sama stosuję, którym chciałam się z Wami podzielić, bo myślę, że na pewno też niektórym z Was na pewno to ułatwi w jakiś sposób pracę. A jeżeli chciałabyś albo chciałbyś poznać w ogóle jakieś triki fajne z Canvy dotyczące na przykład grafiki, to zapraszam Cię serdecznie do mojego e-booka 40 trików w Canwie, dla początkujących oczywiście, ale niech ten tytuł Cię nie zwiedzie, dlatego że znajdują się tam też takie triki, których nawet osoby korzystające z Canvy niekoniecznie znają. Wiem, sprawdziłam, powiedzieli mi znajomi. Wow, to też można? A są to ludzie, którzy już jakiś czas tą Canwę jednak obsługują. Mam nadzieję, że ten film uratuje Twoje jakieś tam projekty, uratuje Twoje nerwy i nie będziesz już musiała w popłochu zastanawiać się, kurczę, gdzie jest kosz, co ja zrobiłem, co ja zrobiłam, tyle pracy na marne, że po prostu będziesz na tyle spokojna, że bez niczego po prostu wejdziesz w ten kosz, klikniesz sobie przywróć i projekt wróci na swoje miejsce. Jeżeli przytrafiła Ci się taka sytuacja, zostaw proszę w komentarzu, bo chętnie poznam się z tym, co Was spotkało. No i tak na koniec zasubskrybuj mój kanał, wciśnij łapkę w górę i dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmików, które pojawiają się na moim kanale związanych z Canwą chociażby. Mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. Pa!